Labirynt Światła to cykl materiałów audiowizualnych łączących wypowiedzi wybitnego polskiego operatora, współtwórcy Polskiej Szkoły Filmowej, profesora Jerzego Wójcika z wybranymi fragmentami filmów. Unikalne nagrania poświęcone zagadnieniom związanym ze sztuką obrazu filmowego i historią polskiego kina powstały w czasie pracy nad książką Labirynt Światła, wydaną w 2006 roku w opracowaniu Seweryna Kuśmierczyka. Ta scena, kiedy oni wjeżdżają do wsi, to ten śnieg jest w powietrzu. To wszystko jest zadymka, która jakby jest zadymka z takich naszych marzeń, ale i również z obrazów, które są w polskiej sztuce. Że te wszystkie zamiecie śnieżne, to wszystko jest w literaturze rosyjskiej, w literaturze polskiej. No to wszystko są przecież te tereny. I ta Polska była tak rozległa, miała takie przestrzenie. To następna rzecz, którą bardzo chciałem pokazać, że to się dzieje w przestrzeniach. No, jak się zapaliła wieś, to w pewnym momencie stworzyła się sytuacja groźna dla nas samych, bo wieś była z dwóch stron, jak się wszystko zaczęło palić, po prostu my byliśmy zagrożeni, po prostu mogliśmy z tego nie wyjść. Ale zamierzałem z Jerzym nieco jeszcze inne sfotografowanie, żeby w pewnym momencie przejść i opowiedzieć o pożarze w ten sposób, że topi się wszystko przed domami, że śnieg się topi, że nie tylko jest istotny żar, fotografowanie tego, co się pali, ale tego, jak się wszystko topi naokoło. Tego się nie udało po prostu zrobić, dlatego że to wszystko, co się zapaliło, to się działo tak szybko i z tak ogromną energią, że wyszliśmy dosłownie z życia. Po prostu nie byliśmy przygotowani na to, że tworzy się to, strażacy o tym wiedzą, w pewnym momencie wir ogromny i że to zawirowanie zaczyna się rządzić swoimi prawami. I wtedy właśnie byłem świadkiem zdumiewającej po prostu rzeczy, bo jeżeli się patrzy przez kamerę, to się nie widzi niebezpieczeństwa, widzi się obraz. To jest takie przedziwna rzecz, że nawet śmierć jak podchodzi z kosą, to się jej nie widzi jako śmierci, która mnie może dotyczyć, tylko jako obraz śmierci. On jest skadrowany i pracuje się nad tym. Myśmy fotografowali pożar, wprawdzie nie prowadziłem kamery, ja byłem obok, nie kamer, bo kamer było kilka, ale w pewnym momencie stworzyło się rzeczywiście niebezpieczeństwo, że pożar nas po prostu zamknie w kotle i zaczęły być takie temperatury, że zaczęły pękać filtry w kamerach i w ogóle było bardzo źle. Ale mieliśmy jeszcze aktorów i statystów, głównie statystów i kilku aktorów i stała się rzecz niezwykła. Mianowicie oni w tym rzeczywiście wielkim niebezpieczeństwie. Wszyscy lecieli do kamery, ponieważ to jest jedyne odwołanie jakieś i wszyscy mówili do mnie w swoich rodzimych językach.
komunikowaliśmy się tak po rosyjsku, ale ktoś mówił po litewsku, ktoś mówił po rosyjsku, ktoś mówił po białorusku i ja zrozumiałem, że się coś stało bardzo również ważnego dla mojego doświadczenia. Tak jakby ktoś opowiadał, ale jakbym czytał opowiadanie jakieś, że w takich chwilach, kiedy po prostu jest zagrożenie śmierci, ludzie wracają do swoich rodzimych języków i mówią w tym. I przez chwilę nie zdawałem sobie z tego, że mogę spłonąć, tylko zrozumiałem, że jestem świadkiem niebywałego wydarzenia dla mnie. To było ogromne przeżycie. Pamiętam, jak Bruno Oja zaczął mówić po prostu po litewsku. Ktoś po rosyjsku, ktoś tam jeszcze, nie wiem, w jakimś innym języku mówił, nie wiem, już nie pamiętam, po niemiecku, czy ktoś już nie wiem. W każdym razie dla mnie to było po prostu, było bardzo gorąco, było źle, myśmy się jakoś wycofali, padliśmy na ziemię, powoliśmy się wycofali dosłownie, ale potem jak rozmawiałem z nim, to nikt nie pamięta o tym. No wychodź, Waś! Zaufałem waszmościom. Który to pan Włodyjowski? To ja. Na wielkoluda właśnie nie wyglądasz. Gdzie staniemy? Tu. Gola. Żal mi was, pana, bo o tobie słyszę jako o sławnym żołnierzu. Dlatego po raz ostatni mówię ci. Zaniechaj mnie. Dawaj. Chciałeś. Może was chcesz poczekać, aż siąpić przestanie? Mnie wszystko jedno. Żal umierać. Taki des. Pułkownika będą chować, to i niebo płacę. Dawaj was. W tym pojedynku, który ma swoją dramaturgię, wszyscy to czytali, wszystko wszyscy wiedzą na ten temat i czy istnieje możliwość, a wszyscy się koncentrujemy w czasie pracy na tym, żeby ułożyć dobrze pojedynek. Mamy od tego fachowców, mamy znakomitych aktorów, są biegli w tym i to wszystko jest ułożone. To jest za mało. Dlatego zaproponowałem deszcz, co jest zabójcze, że się myśli o całej ekipie, bo to jest 100 kilkadziesiąt osób na planie, które są codziennie zmoczone do nitki i trzeba następny dzień, żeby na początku wszystkich ubrać w suche rzeczy i znowu na nowo świeżo zmoczyć i to się powtarza przez 2 tygodnie, więc to jest wysiłek przeogromny. Powiedzielibyśmy, że to jest wysiłek organizacyjny taki. Ogromny wysiłek, który często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak to mówimy. Czy utrzymać w powietrzu taką zawiesinę deszczu na takich przestrzeniach, to trzeba przeliczyć przez ilość motopomp, trzeba mieć jezioro, źródła i tak dalej. To są bardzo trudne sprawy. Ale powodem, dlaczego to po prostu zostało zrobione, to ja chciałem zaproponować, że tu się dzieją rzeczy, ale nad tym wszystkim jest pewna stałość i nieuchronność przyrody. To jest może peryferyjna w opowiadaniu Sienkiewiczowskim, ale chciałem to dać. Chciałem powiedzieć, że dzieje się to wszystko między bohaterami, dzieje się wielki konflikt, wszystko to, co sobie ludzie potrafią na ten temat zadać wzajemnie, a deszcz pada. Przed i po. To jest to, jak fizycy mówią, że to się dzieje w tle, ale nie w tym tle, jak myśli się o obrazie, tylko w tle jako pojęcie, które istnieje. My często nie przyjmujemy tego w pierwszej takiej warstwie informacyjnej, ale później zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości tej sytuacji, z zachowań ludzi i wszystko to, że to jest przyległe temu, co się wydarza na Ziemi. Bardziej gdyby tego nie było.
Skończność! Wstydu oszczędź! Wydaje mi się, że tutaj dokonaliśmy i tak rzeczy dosyć trudne i bardzo istotne, i mianowicie, że to było na rozlewiskach Dniepru, że ta rzeka była obecna, że te rozlewiska, kąpiel koni i tak dalej, to wszystko jest obecne. I kiedy jest pojęcie w ogóle równiny, kiedy jest przycięte rzeką, wtedy się zaczyna rozróżniać brzegi, rozpadliny i jest rzeczą naturalną, że ktoś może się ukryć z tabunem koni w rozpadlinie nad Dnieprem. To jest naturalne. Tam, gdzie Olbrychski ukrył się przed bitwą z koni. Wszystko to jest jakby wywodzi się z pejzażu. I tutaj udało się nam po prostu zrealizować. W każdej sytuacji w taki film można jeszcze włożyć więcej pieniędzy, rozumiem, żeby mieć szersze możliwości, większego i wspanialszego opisu. Ale i tak kierownictwo produkcji i kinematografia miała tutaj z nami wielkie kłopoty, bo pojechaliśmy na pierwszy plener w Potopie i nie nakręciliśmy w ogóle nic. Raz mieliśmy za słabą optykę, do której prawie że nas przymuszono. Nie chciano mi wierzyć, że to jest niemożliwe. I pojechaliśmy, to był dla nas bardzo istotny i bardzo ważny rekonesans, który się szalenie opłaci. Zrozumieliśmy, że to jest po prostu niemożliwe kręcić w warunkach jesieni, wtedy kiedy się nie ma dobrej techniki. No ale kinematografia w końcu zrozumiała swój błąd i przyznała mi rację, przyznała pieniądze na obiektywy Samuelsona i te obiektywy pana Wierzyn zdały egzamin i wszystko potem zrealizowaliśmy już wszystko tak jak należy. Ale nasza uwaga w stosunku do rozległości pejzaży była do oczkiem w głowie. Wszyscy się z tym zgadzali. Moim zdaniem można było to jeszcze po prostu lepiej zrobić, ale to wymaga środków, dodatkowych pieniędzy. Chociażby z tej przyczyny, że operowanie takim masą koni, że to jest 400 koni, to po prostu jest ogromne przedsięwzięcie, bo to są stajnie, jak jest 400 koni, to nie wiem, tam 50 albo 100 jest chorych. To wszystko ma swój wielki rytm. Udało nam się bardzo wiele rzeczy, ale myślę, że gdyby kinematografia zrozumiała wtedy władzę więcej niż to, czego byliśmy świadkiem, to ten film powinien mieć większy budżet i wtedy moglibyśmy zrealizować jeszcze lepiej to, co się nazywa szerokim otwarciem. Myślę tutaj o obecności człowieka w pejzażu. To jest to, czego teraz w tego rodzaju filmach w ogóle jest nieobecne, ku mojemu głębokiemu żalowi.